Ruszamy na wyprawę w teren i w tym celu zrobiłem trochę żelaznych zapasów. Konserwy z całymi kawałkami schabu i szynki, zdolne przetrwać wyprawę bez lodówki. Moim zdaniem smakowite mięso z pyszną galaretką. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Zbliża się taka mała wyprawa. Kilka osób, prawie 2 tygodnie, sporo w samochodzie, trochę też z dala od cywilizacji. Na wszelki wypadek musimy mieć żelazne zapasy żywności i dlatego przystąpię do zrobienia konserw. Oczywiście takie rzeczy, co będę robił w tej chwili, można zrobić także w słoikach. Niemniej, biorąc pod uwagę fakt, że przez większość czasu w bagażniku albo w plecaku ta żywność będzie leżeć, więc słoik nie jest najlepszym pomysłem. Dlatego będzie puszka. I można teraz byłoby to optymalizować. Większe, mniejsze puszki to już jest kwestia wyboru. Ja postanowiłem, że będę to robił w takich poszeczkach 300 gramowych, że taka jedna puszka to będzie taka jedna porcja albo na gorący posiłek, albo do pokrojenia na zimno. Zresztą zaraz wyjaśnię. No i nie wiem, czy to wszystko zużyję, czy to będzie mi potrzebna taka ilość, więc wykonam też potrójną pasteryzację. Po pierwsze, żeby nie musieć tego trzymać w lodówce. Po drugie, że jeżeli się nie zużyje, to bezpiecznie wróci do domu i nie będzie z tym problemu. Zrobię też jeszcze jeden test, bo to jest mięso typowo marketowe. Już nie będę podawał źródła, bo to nie ma znaczenia. Mięso jest typowo marketowe i często się źle o tym mięsie mówi, że azotyny ma już w sobie i to całkiem sporo i tam niektórzy różnego rodzaju pomiary robią, że tak jest. Ja mam tu 4 kg schabu, 2 kg szynki i będę używał tylko i wyłącznie soli kłodawskiej niejodowanej. Więc jeżeli jakieś azotyny są w tym mięsie, a ja ich nie dodam w soli peklującej, to i tak jakiś różowy kolor, przynajmniej śladowy, w tym mięsie powinien się zachować. Ciekawe, sprawdzimy i to nie będzie potrzeba żadnych pomiarów, po prostu praktyka pokaże. Jeżeli mięso będzie szaro-brązowe, to znaczy się, że ich tam nie ma. Będę to wszystko, po pierwsze muszę oczyścić, te schaby muszę oczyścić z tych błon. Interesują mnie całe takie kawałki, będę ciął w plastry dopasowane wysokością do puszki. No, jeżeli się da, to w jednym kawałku. Jeżeli nie, to będę układał z większej ilości kawałków. Zobaczymy. Ale obetnę najpierw te błony i może coś innego jeszcze powykrajam. To, co wykroję, to pójdzie do gara. Mam parę kostek, zrobię z tego wywar, ponieważ kawałki włożę do puszki, a luźne miejsce zaleję wywarem. Po to, żeby to było w przypadku podania na zimno, to będzie pewnie z tego wywaru galaretka, a w przypadku podania na gorąco, to coś w rodzaju sosu. Także to chyba wszystko. Przyprawy. Tak jak powiedziałem, sól zwykła kłodawska, używam 20 gramów na kilogram, czyli całkiem porządny sposób zasolenia. Przy czym ja to obsypuję mięso wcześniej, bo resztę będę robił później wieczorem. Wcześniej ten wywar muszę zrobić, o którym wspomniałem, i go wystudzić. Więc nie cała sól wniknie, pewnie część razem z sokami wyciągniętymi z mięsa odejdzie, ale dawka początkowa 20 gramów na kilogram. 2 łyżeczki pełne czułate pieprzu, 2 ostrej wędzonej papryki, może być to zwykła ostra papryka, 1 łyżeczka czosnku i po pół łyżeczki angielskiego ziela i tymianku, takie aromaty. Obsypię to wszystko poporcjowane na kawałki, zostawię w lodówce do wieczora. W międzyczasie zrobię ten wywar, o którym wspominałem. I w związku z tym, że tu będzie mięso i płyn, więc ja mam różnego rodzaju zamykarki do puszek, ale elektryczną w takim przypadku to nie jest najlepszy pomysł, żeby używać, ponieważ siła odśrodkowa może powodować to, że ta puszka będzie pryskała na prawo i na lewo, więc lepiej będzie zrobić to zamykarką ręczną. Biorę się za czyszczenie, za porcjowanie, a potem resztę zobaczycie w późniejszym czasie, a ja opowiem w narracji.
Mięso oczyszczam i kroję na plastry, grubością dopasowane do wysokości puszki. Na okrawkach i kościach zrobię wywar. Przyprawy mieszam ze sobą i obsypuję nimi mięso. Na koniec pojemnik wstawiam do lodówki i biorę się za robienie wywaru. Przyprawię go solą, pieprzem i papryką do smaku. W godzinach wieczornych, gdy wywar ostygnie, czas wszystko załadować do puszek. Puszki oczywiście wcześniej przygotowane. Tu mam pokrywki, tu 300-gramowe puszki, a tutaj mięso i wywar, który wyszedł mi treściwy. Przygotowałem też zamykarkę ręczną do puszek. Rozpoczynam napełnianie. Kawałek mięsa, a następnie w puste miejsce wywar. Jeżeli krawędź puszki ulegnie zabrudzeniu, należy ją dokładnie wyczyścić. Miejsca na stole mało, więc na bieżąco zamykam puszki. To łatwa w obsłudze zamykarka. Wystarczy kręcić 20 obrotów, a wszystko dzieje się samo. Więcej o zamykarkach macie w filmie, do którego link jest w tej chwili na ekranie. Jak każda praca, tak i ta musi trwać, ale kiedyś nadchodzi jej koniec. Pokażę z innej perspektywy, jak wygląda proces zamykania. Gdy wszystkie puszki zamknięte, trzeba je wykąpać. Wszelkie zanieczyszczenia i ślady tłuszczu powinny być usunięte. Jak puszki wylądują w gorącej wodzie, to brak oczek jak na rosole będzie świadczył o tym, że wszystko jest szczelne. Zaplanowałem tyndalizację, czyli potrójną pasteryzację. Jej pierwszy etap to 90 minut, a temperatura wody w zakresie 80 do 85 stopni. Staram się tak układać, żeby puszki były przemieszczone względem siebie. Chodzi o równomierny dostęp ciepła. Jak na razie woda czysta. I tak na szczęście pozostało do końca. Po upływie 90 minut puszki wyjmuję i wrzucam do zlewozmywaka, gdzie w komorze jest zimna woda. Trochę przyspieszy to proces studzenia, a formy przetrwalnikowe drobnoustrojów dostaną wyraźny sygnał, że warunki się poprawiają, co sprowokuje je do przejścia w formę wegetatywną. Więcej o procesie pasteryzacji znajdziecie w filmie, do którego link jest w tej chwili na ekranie.
Po 24 godzinach czynności powtarzam. Tylko czas obróbki termicznej skracam do 60 minut. Minęło kolejne 24 godziny i wykonuję trzecią pasteryzację. Czas trwania ponownie godzinę, choć wystarczyłoby prawdopodobnie 40 minut. Po zakończeniu puszki trzeba osuszyć i oznaczyć. Teraz mogę je znieść do spiżarni. Dwie puszeczki przygotowałem na prezentację. Trochę szkoda, no bo wartałoby ją zabrać na wycieczkę, ale że trzeba pokazać, co i jak w środku wygląda, więc dwie będą poświęcone. Jedna ma oznaczenie, bo te, gdzie wkładałem szynkę do środka, to pozwoliłem sobie zaznaczyć, żeby można było to odróżnić. W drugiej jest kawałek schabu. No to teraz trzeba zacząć. Aha, no i tak jak wspominałem, potrójna pasteryzacja, więc bezpieczne nawet do przechowywania w warunkach pokojowych. Można spokojnie transportować w bagażniku samochodu. Nawet się śmialiśmy, że jak będzie nam się chciało jeść, to wrzucimy taką puszkę gdzieś tam w ciepłe miejsce na silniku, żeby się od razu zagrzała. W warunkach pokojowych raczej będzie tutaj sosik, ale teraz nic nie chlupie, bo jeżeli jest to schłodzone, to powinna być tutaj ścięta ładna galaretka. Zaglądam do środka. Petarda. Bardzo dobre. Wydaje mi się, że to mięsko jest raczej szarawe. Kolorek różowy to nie pozostał, który w schawie powinien być widoczny, ale może moje oko nie jest dobre, więc ocencie. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym. Tak jak powiedziałem, sama sól zwykła. Nie dodałem tutaj żadnych związków azotu. Ależ to jest dobre, jejku. Oczywiście to się nie zmarnuje, zaraz śniadanie z tego będę miał. Ale najpierw muszę przełknąć, bo jest bardzo dobre. Taka porcyjka jednoosobowa. Trochę na gorąco sosiku i mięska, na zimno takie fajne, pyszne jadło zamknięte w jedną puszeczkę. Nie no, nie powstrzymam się. Dobra, zajrzyjmy do drugiej, zobaczmy jak druga wygląda. A tą w tej chwili jednak jeszcze troszeczkę wezmę. Naprawdę się nie mogę powstrzymać. Bardzo dobrze mi wyszło. Może wezmę drugą deskę.
No. Bardzo dobre. W obu przypadkach mięsko miękkie, kruche. Galaretka przepyszna. Ale tutaj jakby się taki lekki cień różowy pojawiał. Co? Jak myślicie? Jest to na pewno w jakimś obszarze szaro-brązowe, ale jakby się jakiś tu odcień przemykał. Faktem, że szynka to też jest różny skład mięśniowy, czyli może to być na przecięciu dwóch różnych fragmentów mięśnia i stąd też ta barwa może się różnić. Komentarze są Wasze, dajcie znać, co o tym myślicie. Ja zabieram się za śniadanie, bo się naprawdę dłużej powstrzymać nie mogę. Jest tego trochę. Będę miał co ze sobą zabrać. Będziemy mieli żelazne zapasy, które posłużą nam wtedy, kiedy będą potrzebne. Oczywiście podobne rzeczy można zrobić w słoikach, no bo puszki troszeczkę drożej jako opakowanie wychodzą od słoików i są jednorazowe, a słoiki nie. Można tak w zależności od potrzeby. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie znać, czy chcecie więcej filmów na temat konserw, chociaż kilka na pewno będzie, bo mam już kilka pomysłów, które chciałbym zrealizować i na przyszłe takie moje własne potrzeby, właśnie terenowe, też trochę inne, ale równie pyszne puszeczki wykonać. No ale jak będziecie chcieli więcej, to dajcie znać. To mnie zmotywuje do szukania następnych pomysłów. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia, hej! Chcesz więcej filmów na temat konserw w puszkach? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.